Dobra, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj mamy piracką wersję gry Codex. A ty będziesz musiał karty pokazać, że ty jesteś po stronie. A ty nie możesz po prostu przekręcić później wideo o 90 stopni? Znaczy o 180? No ale nie, no jak karta taka obrócę, nie, że nie tak. Dobra. A tutaj ukrywa się Doomtown. Dobra, to ja mogę pokazać, bo ja mam fajne karty. Znaczy gra nie jest piracka, bo jest zakupiona legalnie, ale w wersji PNP od wydawcy. No i wydawca kazał nam sobie wydrukować. Czyli mamy egzemplarz do recenzji przesłany. Może będzie nam oznaczać jako materiały sponsorowane? Tak, za $36. Od razu mówimy, żebyście się nie zrażali tutaj generycznymi grafikami. Grafiki są po prostu, znaczy cała ta otoczka jest generyczna. To jest największy zarzut na razie ode mnie, jeśli chodzi o tę grę, zanim ją jeszcze poznałem. No ale dobra, nieważne jest okładka. A ja jeszcze tylko pokażę, nie wiem, czy to widać? Czy to widać, czy to nie widać? Na przykład tutaj mamy żywcem zerżniętego, Boże, jak oni się nazwali u Protosów? No ja w StarCrafta nie grałem, więc... No ale te podstawowe jednostki walczące wręcz u Protosów. Tutaj mamy Kariera, tak naprawdę, który wypluwa z siebie te małe stateczki. Do 5 tych małych Stingerów może tutaj wypluć. A tutaj mamy Skraba, tak? Też od Protosów, właściwie żywcem zerżniętego. Także. No i one faktycznie tak też działają, jakby mechanicznie. Także kradziony nie tuczy. Dobra, mamy swoje bazy. Zresztą ty też opowiadał. To też. O co chodzi w grze? Grę wygrywamy po tym, jak zadamy, każda nasza baza ma 20 życia. Bo jeszcze tak powiem, bo ty mówiłeś o StarCraftie, no bo to jest tak jakby RTS na planszy. Tak. O, to jeszcze pokażę tylko twoje też jednostki dla odmiany. Czyli mamy tutaj swoje bazy, które wypluwają nam jednostki. No tutaj to myślę, ta jednostka, tak, czyli ten płonący golem z Warcrafta trójki, to jak ktokolwiek chociaż intro widział do Warcrafta, to sobie kojarzy. Podobnie jakichś tych, powiedzmy, Taureni, czy tacy źli Taureni, można powiedzieć. Tu też jakiś taki żywiołak jakby przywołany, żywcem z Warcrafta trójki, czy World of Warcraft. A tutaj mamy jeszcze... tutaj mamy jeszcze jakieś abominacje, na przykład też z Warcrafta trójki. A tu mówiłeś o tej katapulcie, tak? Tak, Katapulcie, nie katapulcie, tylko tym takim zbieraczu zwłok. Mamy nekromantę, który produkuje szkielety, tak? Tych szkieletów może być masa kupą. I jest na przykład katapulta strzelająca mięchem, tak? Czyli jak zginie jakaś jednostka, to ona może... ładujemy tą katapultę i później ta katapulta będzie pruła na odległość. I krzyczą, kości zostały rzucone. Coś w tym jest. Dobra, no zapowiada się kurde fajnie, także słucham, jak się w to gra. No mi się w to bardzo dobrze gra, ale dobra, zobaczymy. Kurczę, zasady nie są wbrew pozorom nie są trudne, są dużo prostsze i dużo mniej jest ich niż w takim typowym LCG-u. Mimo wszystko chwilkę będę to tłumaczył, bo to jest parę nowości znowu, ale nie jest takie trudne. Dobra, i teraz tak, co jest celem gry? Celem gry jest rozwalenie bazy przeciwnika. Każda baza zaczyna z 20 życia, raczej nie wiem, może są jakieś frakcje, pojedyncze jednostki, które potrafią leczyć bazy, ale zasadniczo tak nie będzie. Czyli będziemy chcieli próć tą bazę. Przy czym też często gra się kończy wcześniej, w momencie kiedy zauważymy, że któryś z graczy zyskał takie tempo, taką przewagę, że już drugi nie ma sensu. Się poddaje. Jak nie poddamy, to zajmie prawdopodobnie jeszcze jedną turę, nie? Gra tak naprawdę zajmie. A czego się Kodeks nazywa? Gra? Wiesz co, ze względu właśnie na te książki czarów, tak? Znaczy, to nie tyle są książki czarów, to są bardziej speki, takie specjalizacje, tak? Czyli że się specjalizujesz w jakimś typie, powiedzmy, technologii, magii, tak? Typu jednostek. I kodeks się nazywa dlatego, że jakby tam w takiej wersji deluxe, tak jak się to kupuje, to one są właśnie trzymane, zbindowane są właśnie w takich kodeksach, takie książeczki są, że są trochę jak w Mage Warsach. Mage Warsach, tak, no tak, tak, dokładnie tak. Okej. Czyli 20 obrażeń. Za każdym razem jak jakikolwiek budynek będziemy niszczyć, tam będą albo techy, albo będą addony, albo jeszcze takie budynki, które będziemy wystawiać, jak zniszczymy jakiś budynek, to też baza jeszcze 2 obrażenia dostaje, czyli można albo bezpośrednio będzie próć bazę, albo niszczyć inne budynki i też pośrednio zadawać obrażenia. I właściwie tyle, tak? To jest jedyny cel naszej gry. No wiadomo, tu tak jak w LCG-ach, tak? Te karty mocno modyfikują zasady. Ja tu na przykład widzę, że mam czar, który mówi, że zagraj dowolną jednostkę, nie opłacając jej kosztu. Natomiast w następnej rundzie albo opłacisz koszt jej, albo przegrywasz grę. Także ta pożyczka
Prowidentnie. Chodźmy dalej. Dobra, i teraz tak, jak wygląda struktura tury? Może od tego zacznę. Gramy naprzemiennie. Tutaj też ważne, ta gra jest tak zrobiona, że właściwie w turze przeciwnika drugi gracz może odejść od stołu i tylko wrócić i ten mu opowie, co wykonał. Jest zupełnie asynchroniczna, tak? Asymetryczna też, ale asynchroniczna ta gra. Jest jeden tylko moment, kiedy de facto możesz mieć decyzję w turze przeciwnika. Jeden jedyny, malutki. Wiedziałem, że my będziemy grali w kodeks i specjalnie zakupiłem do tego celu grę Pagan. Lucky Duck Games nie wysłało do recenzji. I tam są takie właśnie pokręciołki, które mają przypadkiem 20 życia, tak? życia. Super. I elegancko. Pagan się na coś przydał, Ja też dziękujemy mam bardzo. jeszcze te kręciołki, ale tak, faktycznie gdzieś zapomniałem. Dobra. Czyli Pagan zostaje, tak? Jeżeli ten kodeks się obroni. No chyba w Zakazanych Gwiazdach też są pokrętła. Ale ty już nie sprzedajesz zakazanych? Nie. Dostałem na urodziny, pozdrawiam serdecznie właśnie tutaj od chłopaków na 41 urodziny, bo o 40 zapomnieli. Spolszczenie do Zakazanych Gwiazd. Kradziony od Fulgrima. Pozdrawiam. Tak jest. Kwiaty dostałeś na Wielkanoc. Dobra, czyli tak. W swojej turze co robimy? Najpierw mamy tak zwany ready phase, czyli wszystkie nasze jednostki, które będziemy mieli wystawione, będą wstawać z kolan. Nasi bohaterowie też będą wstawać, bo tutaj herosi jeszcze będą. Wszyscy wstają z kolan. Czasami jakaś umiejętność jeszcze w ready phase się odpali. Później mamy upkeep phase i teraz w upkeepie dostaniemy 1 złota. Złoto nie przepada z tury na turę. Możemy akumulować, natomiast maksimum 20 zł. To się nie zdarzy nigdy raczej. Aż może na koniec gry, ale to już pewnie i tak wygrałeś grę, jak tak. Tyle, nie masz na co wydawać aż tak pieniędzy. Dostaniemy tyle złota, ile mamy workerów. Pierwszy gracz zaczyna z 4 workerami, drugi gracz zaczyna z 5 workerami. Co rundę będziemy tutaj mogli sobie kolejnego workera dołożyć, żeby ten przychód nasz zwiększyć. Jeżeli nasz bohater został zabity, to będziemy zdejmować też w tej fazie takie znaczniki, taki opóźnienie jakby, taki timer, kiedy oni mogą wrócić na planszę. Aha, czyli za zabicie bohatera nie wykluczacie z gry, tak? Nie, oni będą mogli wrócić. Bo teraz jeszcze powiedzmy, bo powiedziałeś, że gramy na jednego bohatera, tak? Tak, zagramy na jednego W bohatera. ramach tutoriala takiego? Tak, ale opowiem o pewnych zasadach, Dobra. a później po prostu Warianta. zagramy sobie Dobra. o tym. Znaczy to jedyna będzie różnica, tak naprawdę. Że nam 2/3 opcji, jak nam wyleci. Ale i tak nawet na jednego bohatera zobaczysz, że będzie naprawdę dużo kombinowania. A na 3 bohaterów jest już dla mnie... No onieśmielające po prostu. Ilość kombinacji, ilość decyzji. Ok, i być może jakieś efekty jeszcze się odpalą w tym upkeep phase. Później jest główna faza, gdzie będziemy zagrywać, potwory atakować itd., itd. Później na koniec będzie faza dociągu. Zawsze wszystkie karty odrzucamy z ręki, jak w Dominionie. Wszystkie karty i dociągamy tyle kart, ile odrzuciliśmy, plus 2, maksymalnie 5. To jest ważne. Bo tu tak jak w Dominionie w trakcie gry sobie tworzymy talię. Tak jest, tak jest. I na koniec jest faza techu, gdzie bierzesz właśnie ten swój kodeks, gracz już drugi rozpoczyna swoją turę, gra sobie i ty wybierasz sobie, musisz sobie wybrać 2 kopie dowolnej karty. Okay? I ważne, bo tutaj będą karty tam, ten tech, tak? Te techy poziomu pierwszego, drugiego, trzeciego. Możesz sobie zawsze wybrać wyższego poziomu, wrzucić sobie do deku, najwyżej ich nie zagrasz na stół, jeżeli nie będziesz miał odpowiedniego techu wbudowanego w momencie, kiedy będziesz chciał zagrać taką kartę. Widziałeś w przypadki sensu zagrywania takiego zagrania, że po prostu sobie blokujesz tak jakby na przyszłość? Znaczy blokujesz. Znaczy, chcesz to robić zbowo. Już musisz wybiegać do przodu, bo wiesz, bo ten deck bardzo szybko mielisz. Nie? Bardzo szybko mielisz, więc ja podpowiem strategicznie. Dobra. Jaki mniej więcej timing, kiedy wrzucać które karty. Jakiego techu. Więc jakby tak, no musisz już planować sobie do przodu. Tak trochę jak w futrzenie, prawda? Że już aha, w tej turze zrobię to, w następnej zrobię to, a w To już trzeciej będę potrzebował tej karty tak, za jakiś czas. Dobra. Okej. I tu jest właśnie ta faza techu. I tu jest bardzo ważna rzecz i bardzo sprytna, że po pierwsze nie zamulamy, nie? Bo tutaj naprawdę decyzja, co sobie wrzucić do tego deku jest bardzo ciekawa, przeanalizowanie sobie tych opcji.
przeciwnik gra swoją turę i dopóki nie dojdzie do ciebie z powrotem tura, to ty możesz jeszcze zmienić decyzję, jakie karty chcesz tutaj wrzucić. Co jest bardzo fajne, Obserwując to, co- bardzo ważne, bo Mhm. zobaczysz, coś sobie wybierzesz. Nie pomyślisz sobie, jeżeli będzie mniej więcej taki scenariusz, to chcę wziąć takie karty, wrzucić, jak taki Rozumiem. scenariusz, to takie. Możesz wrzucić 2 kopie tej samej karty, możesz pojedyncze kopie 2 różnych kart wrzucić do deku. Aha, Tak, możesz mieszać. okej. Czyli wiesz, może być albo bardziej taki konsystent, albo możesz być bardziej elastyczny, prawda? Z tymi swoimi opcjami. I wraca do ciebie tura i patrzysz sobie, wydruk mi całą tą, no to potrzebuję na przykład, nie wiem, może tańszych jednostek, albo żeby szybko wrócić na planszę, namnożyć te jednostki. I wrzucasz je i dopiero te karty odłożone na bok z tego teku wrócą na discard, znaczy dołożymy do discardu. A być może, wiesz, mało mnie wytłukł, to mogę sobie zainwestować w mega potężne jednostki, które nie od razu mi wejdą na stół, tylko właśnie wiem, że on mi nie zagrozi tak mojej bazie, nie powinien zagrozić mojej bazie, to narobię tutaj, przyszykuję się na jakieś takie większe uderzenie. Trochę bardziej zaawansowane decyzje niż w Hero Realms. Trochę tak. I tu w ogóle jest bardzo dużo takich fajnych powiązań, malutkich rzeczy, że na przykład bo na przykład co rundę będziesz mógł odłożyć jedną kartę ze swojej ręki, odłożyć i wrzucić jako workera, czyli teraz masz już 6 workerów, nie? Czyli po pierwsze zwiększasz sobie ekonomię, po drugie odchudzasz sobie deck. Po trzecie, już ta karta do ciebie nigdy nie wróci, bo ją wyrzucasz już z decku, nie? Ale wiesz, zasadniczo te karty początkowe są fajne, ale te kolejne techy 1, 2, 3 są tak naprawdę o poziom, nie? O jedno piętro są wyżej, każdy jest mocniejszy. No i właściwie tyle, tak? Tak wygląda ta faza. Wszystko na kartach jest tak jakby opisane. Praktycznie tak, ale wróćmy sobie jeszcze do głównej fazy, tak? Tej swojej głównej fazy. Bo teraz jakie masz opcje do wykonania w tej głównej fazie? Więc pierwsza opcja to jest taka, że możesz właśnie z ręki zapłacić 1 złota, i odłożyć jedną kartę sobie tutaj, żeby sobie kupić jednego workera. Okay? Druga akcja to jest ważne, summon, czyli przywołanie bohatera. Każdy bohater kosztuje 2 zyble. Ten, którego ktoś tam ubił, tak? Czy od początku nie będzie mieli żadnego bohatera? Żadnego bohatera nie ma od początku i do dowolnego sobie wybierasz. Okay? Ja powiem pełne zasady, a później wrócę. Okay? Natomiast jeżeli jakiś bohater zostanie ubity, to kładziemy na nim jakieś tam 2 dowolne znaczniki. Timer po prostu, kiedy taki będzie timer. I na początku twojej fazy to zejdzie, czyli on tak naprawdę, jak mi kogoś zabijesz, to nie od razu wróci, tylko w następnej fazie wróci mojej, jedną rundę tak naprawdę przekibluje, tak, tutaj. Czyli możemy sobie kupić bohatera za 2 monetki. Ważne, wszystkie jednostki, budynki i tak dalej, jak wchodzą do gry, to są, mają tak zwany arrival fatigue, czyli takie zmęczenie przyjściem, czyli one nie mogą od razu atakować, z wyjątkami, chyba że jest tam specjalne słowo kluczowe haste, które pozwala na to. I to też tematycznie tak pokazuje, bo tutaj jakby nie ma aspektu przestrzennego w tej grze, prawda? My tutaj nie wędrujemy sobie po planszy. To można powiedzieć, że jest taki aspekt przestrzenny, że wiesz, jak namnażasz jednostkę w bazie, no to zanim ona będzie gotowa do ataku, zanim gdzieś tam, wiesz, dojdzie na jakieś rubieże czy pod twoją bazę, no to potrzebuje jednej tury. Tak czasowo. Czyli tak jakby 2 rundy jest wykluczone. Jedna na wstawanie z kolan i druga na dojście. On wejdzie stojąc, on nie wchodzi leżąc, tylko stojąc, tylko nie może być do ataku użyty. Może być do innych rzeczy użyty, na przykład do obrony będzie mógł użyty, ale nie będzie mógł zaatakować, rozumiem, dobra. Do ataku, ani jeżeli jest na przykład wyczerp tą kartę, żeby jakoś spalić umiejętkę, to też nie można do tego wykorzystać. Chyba że ma słowo kluczowe haze na sobie, to wtedy pozwala właśnie na takie ultra szybki atak. Czyli albo opcja przywołaj bohatera i też od razu możesz za monetki 1 do 1 levelować sobie tych bohaterów. Jak sobie zobaczysz, to tutaj masz, każdy bohater ma różne poziomy levelu. Na przykład ten przychodzi na poziomie 1, do poziomu 4 ma tyle obrażeń zadaje, 2 i tyle ma życia, 3. Później jak będzie na levelu 5 albo 6, to będzie 3. Czyli na przykład jak sobie go zapłacę sobie 2 zł, żeby go przywołać, i od razu na przykład on przychodzi na 1. levelu i dopłacę 4 monetki, żeby wszedł na 5. level i wówczas mam dostęp do tego jego aktualnej umiejętności i do wszystkich poniżej. Plus ma lepsze staty, bo ma 3-3. Dobra. Ważne, jeżeli zginie bohater, to spada... Dobra, czyli możesz sobie levelować i ważne, jeżeli wchodzisz na ten taki wyższy jakby poziom, nie? To nie jest level, tylko wiesz, są te 3 jakby takie, oni to nazywają level band, tak? Na taki wyższy poziom, to się leczysz zupełnie, też bohater. Okej. Wszystkie to tak jak w RPG-ach, wskakujesz na level, to od razu ci życie rośnie. Tak, ale tutaj, no tak. Dobra.
Czyli to jest kolejna opcja. Ja będę przypominał w trakcie partii No. oczywiście o tych opcjach. Ważne, gdybyś chciał puszczać czary z ręki, to musisz mieć bohatera w grze, bo to jakby tematycznie bohater rzuca czary. Okej. I jeszcze jedna ważna rzecz. I on określa, jaki rodzaj czarów można puszczać. Tak, jakiego typu, czyli zawsze możesz rzucać czary jakby koloru, tak? Czyli ty masz Black Magic, te startowe czary, dowolnym bohaterem. Okej. Natomiast każdy z bohaterów ma też to swoją specjalizację, tego speka i on wówczas w danej specjalizacji tylko ten bohater może rzucać taki czar. I ważne, bo mamy jeszcze tak zwane te ultimate spele, czyli te żółte, one są mega mocne. Żeby móc go rzucić, to znowu musisz mieć bohatera odpowiedniego I poziomu. pewnie na maksa. Na najmaksa ten i ważne, on na początku tury musi być na maksa. Czyli nie możesz sobie, wiesz, w tej rundzie, jak będziesz miał dużo pieniędzy, kupić bohatera, podbić go na najwyższy level i rzucić z ręki ultimate spela. Nie, on musi na początku tury już być na najwyższym poziomie. Dobra. Ważne, jeżeli ktoś zabije bohatera twojego, bo może być tak, że ja się zabiję, bo tutaj jakby zadajemy sobie obrażenia jak w Keyforge'u, prawda? Równocześnie zadają sobie obie strony. Czyli na przykład ja atakując swoim bohaterem twoją jakąś jednostkę w swojej turze, może ten mój bohater zginąć i wówczas jeżeli masz jakiegoś bohatera w grze, to wybierasz jednego i on o 2 poziomy automatycznie rośnie. Te takie małe levely, nie? Levely. I to jest jedyna decyzja w turze przeciwnika, którą on podejmuje, jeżeli ma więcej niż jednego bohatera na stole. Tak, to poza tym mówię, można iść do kuchni, tylko wrócić i to opowiesz, co się wydarzyło. Dobra, czyli to jest ten bohater. Kolejna opcja, jaką możemy zagrać, to jest zagranie karty z ręki. Zagranie karty z ręki. I mamy tak, ważne, bohater nie jest jednostką, unitem, ok? To są unity, bo na karcie często jest napisane unit, bohater nie jest unitem. To bardzo często będzie... Ręka startowa to jest ten Black Tech Zero, tak? Tak. To jest ręka startowa. I czary, nie? Bo czary też nie mają jakby napisane Black Magic. Black Magic, nie? I Black Magic może dowolny czarny bohater rzucić. Ze względu na swoją specjalizację. Ok, i teraz tak. Będą jednostki, budynki i upgrade'y. Upgrade'y zasadniczo nie mają HP-ków, więc raczej jedyny sposób, żeby je zniszczyć, to jakiś, nie wiem, czar, czy jakaś taka umiejętność specjalna, która jest usuwa. Z reguły są bardzo trudne do usunięcia upgrade'y. I też zwróć uwagę, że jak wystawiasz jakąkolwiek jednostkę, budynek, cokolwiek z ręki zagrywasz jakąś kartę, to też odchudzasz swój deck. Będziesz szybciej, wiesz, przekręcał ten swój deck. Więc też fajnie mieć, będziesz miał chudszy deck, więc szybciej będziesz dochodził do jakichś tam jednostek, które bardzo chcesz wystawić, czy kart, które chcesz bardzo zagrać na stół. I po prostu opłacasz koszt karty i wystawiasz. Ważne, w momencie wystawienia danej karty musisz posiadać wybudowany budynek danego techa. Okay? Czyli tech 0 karty zawsze możesz zagrać. Tech 1 zagrasz dopiero jak budynek będzie wbudowany. Będziemy to sobie jakoś tam oznaczać, że już jest wbudowany. Okay? I ważne, bo za chwilę powiem o akcji budowania budynku. W swojej turze rozpoczynasz budowę budynku, budowa się kończy na koniec tury, czyli nie możesz w tej samej turze zacząć budować budynku i wystawić jednostki tego poziomu. To jest też ważne. I tyle, opłacasz koszt no i sprawdzasz, czy masz dostęp do tej technologii. Właściwie na początku sprawdzasz, czy masz dostęp do tej technologii. Ok, kolejna opcja to jest zagranie karty właśnie czaru z ręki, czyli musisz mieć bohatera i mówię, z Ultimate Spell musi on zaczynać rundę na najwyższym tym poziomie. Więc tutaj widzisz, na przykład w tej grze nie ma reakcji, prawda? Tego, że wiesz, że pytam się, czy ty masz reakcję, czy ja robię reakcję i tak dalej, bo jeżeli spodziewasz się, nie? Tutaj jakby widzisz, tu masz jedną turę na to, że widzisz, że się ktoś wymaksował bohaterem na maksa i myślisz sobie, oho, chyba chcę zagrać tego spela. I masz całą swoją rundę, żeby ubić mu tego bohatera. Jak mu go ubijesz, to wtedy on nie będzie mógł puścić tego spela. To jest tak naprawdę jakby taka reakcja, prawda? Że się przygotowujesz na to, że ktoś chce puścić jakiś czar. Dobra, są czary ongoing albo channeling i one też zostają na stole, czyli znowu też ci odchudzają deck. Też się zdarza. Nie wiem, czy ty masz akurat takie spele i czy ja mam takie spele, ale to zobaczę. A w którym miejscu karty jest to napisane? Będzie napisane gdzieś na górze. Okay. Biała frakcja ma. Na górze będzie takie słowo kluczowe. Dobra. Okay. I ogólnie o słowa, jakby dopytuj się mnie o słowa kluczowe i tak dalej, bo mówię, pierwsza partia, czy nawet pierwsze parę partii jest... minor. Spell summon, czyli przyzwanie po prostu. Tak, ale to będzie w tym tekście tutaj będzie napisane. Okej, dobra. Dobra. Kolejna opcja to jest odpal jakąś umiejkę. I umiejka będzie miała zawsze taki zapis, koszt zagrania,
koszt za wygrania, o taka strzałeczka jakby play, jak na wideo i efekt. Czyli musisz opłacić koszt, żeby móc odpalić ten efekt. Bo ja sobie działam dowolnie ile chcę, akcji... Tak, grasz całą swoją turę i ja mówię, ja nic nawet nie reaguję, nie? Tylko siedzę i płaczę. I zwróć uwagę, bardzo często kosztem będzie stapowanie tej karty. Nie? To się nazywa exhaust, czyli wyczerpanie karty. I jeszcze raz przypominam, kartą, która przyszła w tej turze, nie możesz zexhaustować. No bo ona przychodzi tapnięta, kładziemy ją? Nie, ona przychodzi normalnie, tylko trzeba pamiętać. my sobie zaznaczamy. Karty, które możesz, będziesz kładł na górze, a te, których nie możesz tapować, będziemy z tyłu. Dobra. I po prostu na koniec one się przesuną do przodu. Okay? Dobra, kolejna opcja, jaką możesz zrobić, to jest wybudować techa, kolejnego, budynek techa, jakbyś spojrzał. Żeby wybudować, tu masz koszt, jedna monetka 4, ale też musisz mieć już tylu workerów. Okay? Dobra. I zwróć uwagę, jak zaczynasz z 5, to na przykład pierwszą akcją możesz sobie wystawić 6 workera, a drugą akcją zapłacić jedną monetkę i rozpocząć budowę tego budynku. Tylko rozpoczynasz dopiero budowę tego budynku i na koniec tury on się wybuduje. Nie? Jakoś tam będziemy sobie zaznaczyć, że już jest zbudowany. Na przykład czerwono będzie, że jest nie ten. Ważne, jeżeli zniszczę Ci któregoś techa, to techa odbudowujesz za darmo. Tylko tyle, że przez jedną rundę jakby nie masz do niego dostępu. Okay? Bo jakby zniszczenie tych techów jest, no bardzo często może spowodować już przegranie gry. Bo wiesz, jak ja Ci zniszczę na przykład techa drugiego, to nie możesz wystawić jednostek techa drugiego i de facto można powiedzieć, że tak trochę tracisz jedną turę. Tak? Bo wystawisz sobie może coś innego, ale to będą słabsze jednostki i to już może się okazać, że ta tura będzie decydująca. I ważne, żeby wybudować techa wyższego, musisz mieć niższego, czyli żeby dwójkę tech 2 wbudować trzeba mieć tech 1, żeby tech 3, tech 2 trzeba mieć i tak dalej. I te budynki też mają HP-ki, prawda? Też można je niszczyć. Ok. Kolejna opcja, jaką możesz zrobić? A w jaki sposób bronić techa? Za chwilę powiem. Dobra, okej. Kolejna opcja, jaką możesz zrobić, to wybudować sobie jeden addon. Tylko jeden. Masz 4 różne addony do budowania. Tu jest ich koszt budowy. Po prostu budujesz, one też mają ileś tam HP-ków. Każdy robi co innego. Tower wykrywa niewidzialne jednostki, jedną niewidzialną jednostkę na turę i zadaje jedno obrażenie każdej atakującej jednostce. Bardzo fajne, zwłaszcza na przykład... takie wieżyczki. Tak. Bardzo fajne, zwłaszcza na przykład przeciwko nekromancie, który będzie prawdopodobnie bardzo dużo szkieletów dawał. One mają 1 życia, czyli taki tower zdejmuje każdy szkielet, który zaatakuje. Nie? Kolejna opcja to jest... No bo nie jeden cios, tylko wszystkim zadaje jeden obrażeń. Tak, każdej jednostce. Natomiast z niewidzialnych jednostek tylko jedno. I tower też... Wszystkie latające jednostki, na przykład latające jednostki są tyle mocne, że bardzo ciężko jest się przeciwko nim bronić. Musisz mieć albo też latające jednostki, bo one sobie, wiesz, matematycznie one sobie przylatują nad obroną i wiesz, i atakują na przykład bazę. Nie mają patriotów. A ty masz latające jednostki w swoim... Zaraz Ci powiem. Dobra. Każdy z nas myślę, że ma jakieś jednostki latające. Albo jednostki latające, albo niewidzialne, albo Ty masz chyba taką jednostkę, to się nazywa unstoppable, czy jakoś tak, że one jakby przez obronę przebiegają, tak, i mogą jakby się przebić przez obronę i zaatakować, takie kamikadze trochę, nie? I zaatakować jakąś jednostkę za linią obrony, za bunkrami. Surplus. W fazie upkeep, to jest ważne, upkeep to jest druga faza, czyli jakby zacznie się Twoja tura i dopiero dociągniesz 6. kartę jakby na rękę. Znaczy nie 6, tylko jedną dodatkowo, tak, bo maksymalnie 5 będziesz miał i to maksymalnie 6 dociągniesz, bardzo fajne, bo tu jest wszystkiego mało, pieniędzy jest mało, kart jest mało, wszystkiego jest mało. Heroes Hall, możesz mieć dodatkowego herosa w grze, bo normalnie jest tak, że na początku możesz mieć tylko jednego herosa, dopiero jak wybudujesz tech 2, możesz mieć 2 herosów, dopiero jak masz tech 3, możesz mieć 3 herosów w grze, naraz, jednocześnie. A to pozwala Ci dodatkowego herosa dać. Po co miałbyś to robić? No po pierwsze, żeby wystawić tych herosów, po drugie... Korzystać z magii. Z magii, tak, tego typu, dokładnie, żeby sobie różną magię walić. I ostatnia rzecz to jest Tech Lab, który Ci odblokowuje dodatkowo specjalizację. O co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy wynajdujesz sobie Tech 2, jakbyś spojrzał, to musisz się określić, jakiej specjalizacji jednostki drugiego techa i trzeciego będziesz budować. Czyli już nie będziesz mógł budować drugiego i trzeciego techa wszystkich jednostek. Pierwszego techa będziesz mógł wszystkich, czyli Ty masz tam te speki nekromancję, disease i coś tam jeszcze.
Demonology, nie? Mhm. A tutaj się określi, że na przykład demonologię i tylko możesz tech 2 demonologię i tech 3 demonologię. Okay, czyli czary decyduje się na konkretny kolor. W moim przypadku żółty, chodzi o to, że dajesz pewną informację mi, że ty już nie jest tak, że możesz wszystko wbudować, co chcesz, tylko wiem, że jak już dobrze znasz grę, że mogę się spodziewać mniej więcej, tak, że być może w to pójdziesz, tam i tak będziesz miał dużo opcji, nie? Dużo strategii bardzo różnych. Tak, ale jest to przynajmniej przeliczalne, a nie po prostu tak. A TechLab mówi, że jeszcze jedną sobie speka dajesz, czyli masz już dwie. Nie? Ale ważne, możesz mieć tylko jeden addon, nie? Czyli musisz się trochę określić, natomiast możesz za darmochę zniszczyć sobie addon i zbudować sobie nowy, ale zadajesz sobie 2 obrażenia bazie. Aha. Także coś za coś, nie? Czyli jednak mogę Cię zaskoczyć i zmienić sobie technologię. Ważne, tak, ale nie tracę tej, którą już miałem, danego rodzaju, tylko po prostu mogę tworzyć nową, tak? Że powiedzmy nastawiłem się na żółtą technologię, a zmieniam się na purpurową. To ważne, o ten spek, który wybierzesz w momencie budowania tych 2, on już zostaje do końca gry, nie można go zmienić. Ale dobra. Ten TechLab możesz zniszczyć i jeszcze raz budować, żeby sobie przeskoczyć. Dobra, przy czym ważne, ta gra jest krótka. Ona przy dobrych graczach się kończy w 7., 8., 9. turze bardzo często. Nie? My pewnie zagramy tam troszeczkę dłużej, zdając życie, ale tu wiesz, tu są powroty, ale często jest tak, że jak źle wdepniesz, to może być. No widzisz, ja właśnie takie słyszałem zarzuty, powiedzmy, do tej gry, które tak bardziej określają jej cechę niż może wadę. Ktoś ją przyrównał do gier Splotera, do Food Chaina, że jeden błąd na wczesnym etapie tak naprawdę może Ci przegrać grę i już wiesz, że już dalej nie ma sensu grać, nie? Może tak być. Ale wiesz, partie nie są takie bardzo długie. Też tak, że... Tak, że siedzisz 2 godziny. No. I wiesz, i to też jest jakaś pewna nauka, nie? Więc... która zaprocentuje przyszłości. No, po prostu będziesz pewne błędy do pewnego momentu popełniał, a później się będziesz uczył i już będziesz coraz lepiej wyczuwał, kiedy podjąć to ryzyko, kiedy ono... to mi trochę też pasuje, no ja tam dużo w tych RTS nie grałem, ale w RTS-ach też tak było chyba, nie? Że no oczywiście, że bardzo szybko można było bardzo szybko tam się gry przegrywało. Jak na przykład szedłeś w ekonomię, a ktoś poszedł w rasza, to cię zmiatał w 5 minucie, nie? Czy tam w 3 minucie już było po partii, nie? I to takie lamerskie, na mistrzowskim poziomie to pewnie po minucie już było pozamiatane. Czyli to nie jest taka gra o swobodnym budowaniu sobie po prostu, tylko ostra naparzanka od samego początku. Znaczy może tak być, jak gracze nie będą siebie atakować, tak może być, nie? Ale tutaj pewnie może być różnie, tak przy naszym stole konkretnie. Kolejna opcja, jaką możesz zrobić, to atakować. I co? Wybierasz jeszcze raz gości, którzy wiesz, przyjechali w poprzedniej turze, tak? Czyli ci, którzy są na górze, ewentualnie mają to słowo kluczowe haze. I nie wiem, czy ty masz haze'a, może masz gdzieś haze'a, zaraz zerkniemy. Ja mam haze'a, to na pewno u jednej jednostki co najmniej, chociaż nie, dobra, bo zaraz zobaczymy. I wybierasz i atakujesz. I teraz ważna rzecz, ponieważ na koniec swojej tury te jednostki, które nie są tapnięte, ty będziesz przydzielał do obrony. O tutaj rozstawię. Okay? I teraz jak atakujesz, to najpierw musisz zaatakować lidera, czyli gościa, który jest na tym polu. Jak go zabijesz, to musisz atakować inne jednostki w dowolnej już kolejności, które jeszcze są, to się nazywa patrol zone, nie? Czyli taka jednostki wystawione do patrolu, do takiej obrony, tak? Do bunkrów powiedzmy. I tutaj o te pozycje, na które wystawisz, mówią o tym, jaki bonus ci obrońcy dostaną. Okay? Czyli na przykład squad leader to jest jednostka, która zawsze musi być pierwsza zaatakowana, tak? Ma to słowo taunt zaznaczone, ma +1 pancerza, czyli pierwsze obrażenie w rundzie, które zostanie zadane tej pochłania pancerz. On się co rundę ten pancerz odnawia. Tutaj po prostu jednostka, która jest atakowana, ma +1 ataku. Tutaj jak zginie ta jednostka, dostajesz 1 monetkę. Tutaj jak ta jednostka zginie, dostaniesz 1 kartę, a tutaj jest resist 1. Resist to znaczy, że jak ktoś puszcza czar na tą jednostkę, to musi zapłacić tyle złota, ile tu jest napisane. Czyli jakby wiesz, wysysasz z kogoś pieniądz, nie? Ekonomia. A mówię, pieniędzy jest mało, więc to też jest, można powiedzieć, że taki ten. Więc to jest genialne rozwiązanie, które właśnie pozwala na to, że nie zagrywasz reakcji w swojej turze, że tak jak gramy w grze o Tron, nie? I ty mówisz, dobra, to ja teraz na przykład atakuję na oczkach. I ja teraz siedzę, wiesz, 5 minut i się zastanawiam, no dobra, czy tego tapnąć, czy tamtego. Nie, tu musisz sobie zaplanować to w swojej turze, na koniec swojej tury tak naprawdę, tego main phase. I dzięki temu, wiesz, nie ma żadnych reakcji. To jest genialne naprawdę rozwiązanie, wbrew pozorom.
Znaczy tu jest dużo genialnych dla mnie rozwiązań, ja to już mieszałem. Ok, czyli robisz te ataki. I ostatnia rzecz, którą robisz w swojej turze, to jeszcze raz jednostki, nawet te, które dopiero wystawiłeś, czyli te, które nie mogły atakować, o ile nie są tapnięte z jakiegoś powodu, to możesz jednostki bohaterów możesz tutaj przydzielać do tych pól w Patrol Zone. Dobra. Koniec zasad. Poza tym są jeszcze tam pojedyncze słowa kluczowe, to je jeszcze szybko omówię, takie najważniejsze. O, tutaj na przykład masz napisane, jakby zobaczył. Jest na przykład, mam jakąś jednostkę, tylko to jest TH drugiego, Unstoppable. Może zignorować patrolerów kiedy ten. Czyli po prostu przechodzę sobie przez patrolerów i walę w bazę albo w jednostki, które nie zostały wystawione do patrolowania. Czy tam Czyli, żeby uderzyć w bazę tak bezpośrednio, to muszę przejść przez obóz tutaj. Tak. i dobra. Tak. Więc to nie jest takie hop-siu, nie? Chyba, że właśnie masz... Ortus Regnite wieże się wystawia. Tak. Przed tym. Dobra. Tak jest. Więc wiesz, ta gra bardzo często, znaczy są, na przykład czerwona frakcja ma często takie umiejętności, że pozwala jakieś takie ataki w budynki dawać, które omijają obronę, nie? Ale my nie gramy akurat czerwoną frakcją. Najczęściej jest tak, że musisz skasować obronę i dopiero zaczynasz walić w budynki. I ja takie też odniosłem wrażenie, że na przykład skasowanie budynków tych techowych często jest ważniejsze niż walenie w bazę bezpośrednio, bo wiesz, przez to ktoś nie może wystawiać jednostek, zapychają mu de facto rękę. I pamiętaj, że odrzucasz wszystkie karty z ręki, więc jak ja dociągnę kartę Tech drugiego, mam wbudowany budynek poziomu Tech 2 i koniecznie chcę wystawić tą jednostkę w tej turze, a ty mi rozwalisz ten budynek, a ja teraz będę musiał odrzucić tą kartę, bo wszystkie karty zrzucam z ręki, to ona mi wróci dopiero za rundę albo za dwie, kiedy już będzie dawno po partii. Nie? Więc tutaj często właśnie... Niektórzy na przykład taki też zarzut dają wobec tej gry, że gra się często kończy na poziomie Tech 2, a nie dochodzi do poziomu Tech 3. Nie? Chociaż jak ja grałem, to często żeśmy dochodzili do poziomu Tech 3, przy czym to pewnie z mojego lamerstwa w ten. I też śmieszne, bo jak sobie zobaczysz poziomu Tech 3 jednostki są tak przegięte, te jednostki są tak zrobione, że jak wchodzi jednostka Tech 3, to właściwie już jest, to są prawie boskie jednostki, nie? Że masz jedną rundę, ma przeciwnik, żeby coś z tym zrobić, być może też jakiś super zagrać czar, być może też wystawić jakąś super jednostkę poziomu Tech 3, bo jak nie, to już prawdopodobnie w następnej turze będzie ostatnią turą. Dobra, czyli te słowa kluczowe. No to może być ten Unstoppable. Bardzo ważne słowo kluczowe to jest Flying. Flying. To mówiłeś, no. Czyli on lata i latanie chwilę poświęcę czasu, ok? Bo latanie tak. Do latających jednostek mogą atakować tylko jednostki, które też są flying albo mają anti-air, tak? Przeciwpowietrze są napisane, słowo kluczowe. O, tutaj też będą miały anti-air napisane. I one niszczą jednostki powietrzne, tak? Znaczy strzelają do nich, tak? No i w efekcie w końcu może zniszczą. Ważne, wieża zawsze wali do wszystkich flying jednostek. To jest to. I śmiesznie jak atakujesz taką flying jednostką. Ja może pokażę przykład. Powiedzmy, że wystawiłem sobie tą jednostkę. To jest jednostka Tech 2, nie? Więc to jeszcze spokojnie. A i też śmiało pytaj się mnie, czy mam jakieś jednostki flying, czy mam jakieś właśnie niewidzialne i tak dalej. Bo to jest jawna informacja. Nie? Niejawne jest to, co ja sobie wrzucę do deku, dopóki to nie... Oj, widzisz, tu jest ta mgła wojny, to co na przykład masz w Space Empires. W Space Empires nie wiesz, kto ma jakie jednostki, dopóki on tam nie podleci do ciebie, prawda, i cię nie zaatakuje. A tutaj masz de facto, dopóki ktoś nie zagra karty na stół, to nie masz zielonego pojęcia, co on wrzuca sobie do tego deku. Okay. Dobra. Czyli jak ja atakuję jednostki, powiedzmy, że nie ma żadnego anti-aira ani żadnych też flank jednostek, to ja mogę albo atakować bezkarnie twoje jednostki, wiesz, podlatuję i strzelam w twoje jednostki, one wiesz, tylko dostają w łeb i biegają jak głupie, albo przelatuję sobie nad twoją w ogóle patrol zonem i walę sobie do dowolnego budynku. Przy czym jeszcze raz powtórzę, jeżeli masz towera wbudowanego, to jedno obrażenie mi zadasz. Nie? A na przykład ta jednostka ma akurat 4. I ona jest z którego poziomu? Drugiego. No, to jest mocna już jednostka. No to nie tak. I ona 5 kosztuje. Nie? A tutaj mówię, tutaj przychodu 10, jak będziesz miała, to już gra się będzie kończyć. Czyli co, to trochę jest tak, że na początku wszyscy idziemy w towery, a później jak się pojawi technologia drugiego poziomu, to rezygnujemy z towerów? Bardzo różnie. Ale bardzo jest... różnie. Zależy, na przykład jak ja gram przeciwko czarnym, to najczęściej kupuję sobie tego towera, bo to się wydaje jedno obrażenie, ale po pierwsze jedno obrażenie każdej jednostce zadajesz, a po drugie jedno obrażenie w tej grze to jest różnica między wygraną a przegraną często, bo powiedzmy, że mam jednostkę, która zadaje ci, niech będzie, nie? Te 5 obrażeń i 4 życia, nie? I
ja cię atakuję, walę komuś 5 obrażeń, zabijam ci jednostkę, ty mi zadajesz powiedzmy 3 obrażenia, bo jakoś taką zaatakuję, bo ja wybieram sobie kogo atakuję, prawda? Poza tym liderem, bo jego muszę pierwszego. I ty mi zadasz 3 obrażenia. I teraz mi zostało tylko 1 życia, ale aż 5 obrażeń jeszcze mogę zadać, nie? Więc ja teraz powiedzmy, że jakoś tam sobie wstanę tą jednostką, jakąś tam magiczną umiejętnością i zadam ci jeszcze jednej jednostce 5 obrażeń i ta mi w końcu zdechnie. Ale ja ci zabiłem 2 jednostki, pewnie mocne, a ty mi tylko jedną. Więc to jest super dla mnie wymiana. A jakbyś miał wieżę, to już ona by mi zadała 1 obrażenie, 3 obrażenia z tamtego i byłaby wymiana 1 za 1. Nie? Także 1 obrażenie potrafi w tej grze być naprawdę... To jest wszystkiego mało, nie? Tu życia, obrażeń, pieniędzy, kart jest mało, więc wszystko jest naprawdę na wagę złota, co mi się podoba, nie? Bo nie ma, wiesz, nie ma... No tak, nie ma tej części takiej rozbudowanej, że się pompujemy jest... w tą ekonomię, budowanie, tak, szybko tylko do po prostu jest atak. No. Szybko do celu. Na przykład o te karty, nie? O tych workerów startowych, to najlepiej byłoby wrzucić obydwie karty w przejrzystą koszulkę, bo ona jest tak naprawdę, wiesz, albo jesteś pierwszym graczem, albo drugim, nie? Aha. Ale to taka pierdółka. Na przyszłość. No. Dobra. Jeszcze jakieś słowo kluczowe. Overpower jest ciekawy. Overpower działa w ten sposób, że jeżeli zostaną mi jakieś obrażenia z tego, co zadałem, to jeszcze je rozdzielam pomiędzy inne jednostki. Taki chain lightning. I dopytuj się, nie? Jak zapomnisz, co dana ta robi, to dopytuj się śmiało. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Haste, to mówię, pozwala atakować w tej samej turze, co przybyła jednostka. To też takie jest dosyć ważne. Dobra. I pamiętaj, unit, hero nie jest unitem. To i tak zapomnisz o tym, ale musi być napisane na karcie hero or unit, albo hero and unit. Dobra. Jak jest unit, to tylko jednostki, jak jest hero, to tylko hero. Te tokeny też są unitami. To jest ważne. A, już wiem, co jeszcze chciałem. Sparkshot. Sparkshot to jest coś takiego, że jak ktoś atakuje, wybieram jednostkę, która atakuje, to jeszcze atakuje 2 sąsiednie jednostki. I jedno obrażenie. A, to będzie taki chain lightning, okej, coś więcej. O, chain lightning. No. Sparkshot. Dobra, ale mówię, zagramy z jednym bohaterem, ja akurat tego bohatera nie będę miał. I chyba tyle tak naprawdę na początek, jeżeli chodzi o to. No dobra, siadamy do rozgrywki. Dobra, czyli tak jak mówię, ja zagram sobie tylko bohaterem z przyszłości. Future.